Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy miejsce, w której można powiedzieć znajdziemy samochody związane z Polską jak nigdzie indziej. A mianowicie pokażemy wam samochód pancerny Jaruzelskiego, Gomułki, pokażemy wam prawdziwy czołg z 4 pancernych i psa, czyli Rudy 102 oraz wiele więcej. Zapraszamy was na film, bo warto. Każdy z was kojarzy te ujęcia, sądząc po rozmiarze dłoni, to chyba była dłoń Janka Kosa, a czołg Rudy 102, kojarzony z serialu 4 Pancerni i Pies, to nie jest makieta, to jest oryginalny czołg grający w tym filmie. Ten z Wrocławia, grający scenę i teraz test z pamięci dla starszych widzów, grał scenę w metrze w Berlinie, kiedy został uszczelniony smołą, zaspawane wejście, wjechał pod wodę. Ale znajdujemy się w Muzeum Techniki i Motoryzacji Wotrębusa, które powstało dzięki pasji i zaangażowaniu państwa Mikiciu. W tym miejscu znajduje się od 30 lat. Cała kolekcja ma już ponad 50. Słuchajcie, do każdego samochodu można podejść, każdy samochód można obadać, bo takie było założenie muzeum, żeby to było dla ludzi. Ale na szczęście uda nam się porozmawiać z panią Joanną Mikiciu, która jest dyrektorką tego muzeum. Ten człowiek do 1989 roku, przed zakończeniem wojny, ten samochód schował i nikt praktycznie, naprawdę mało kto o tym aucie wiedział. Wiele z tych samochodów jest produkowanych za granicą, ale każdy, co jest podkreślane wielokrotnie, ma jakiś polski element czy polską historię. Sorry, że przerywamy dzisiejszą wyprawę, ale mamy ważny komunikat. Tak, jesteśmy grubi, ale postanowiliśmy coś z tym zrobić. Nowy rok, starzy my, ale i nowe postanowienia. Schudnąć. Tak więc przez najbliższe 2 miesiące rozpoczynamy zakład, kto z nas najwięcej zrzuci. A wy wymyślacie karę. W całym tym projekcie wspiera nas catering dietetyczny Diety od Brokuła. Skonsultowaliśmy się z dietetykiem, co mają w swojej ofercie za darmo i spośród ogromnego wachlarza diet ułożyliśmy swoje własne menu. Dzięki temu mamy smaczne, a przede wszystkim jakościowe posiłki. Słuchajcie, znacie nas, bardzo często na wyprawach jemy niezdrowo, jest to spowodowane brakiem czasu, no i nie ukrywajmy, często brakiem chęci do gotowania. A tutaj mamy naprawdę bardzo fajną szamkę prosto z dowozem do drzwi. Diety od Brokuła dowożą na terenie całej Polski, a mapa powiększa się cały czas, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tak więc nasze postępy schudnięcia będziemy zamieszczać na naszym Instagramie i YouTubie. Ale pamiętajcie, to wy wybieracie dla nas karę, także czekamy na wasze propozycje w komentarzu pod tym filmem oraz na Instagramie. Wracamy do wyprawy. Już nie te lata, gdzie miałem 20 i skakałem jak sardynkę. Ja mogę być guslikiem. Ja mogę być szalikiem. Okej. Marusią. Masz lampę? Też mam. Trzymam. Dodam Łukaszowi dzierży ja. O! Brudna dupa będzie mokra. Mało miejsca, co? No i tutaj miały... To był ten 5-osobowy czy 4-osobowy? To był też 34? 85, no to też jest różnica. Nie wiem, czy wiecie. Trochę niżej chodź, bo kręcisz tutaj No dobrze, że ty kręcisz. A czemu tak nie miło? Zawsze nie miło. Powiem ci tak szczerze, Jeszcze mi miejsce. że jak dla 2 osób, to tu jest naprawdę minimum, co nie? Powiem ci, że umierasz. A, ja w tu takim- mogę jeszcze wejść. To jest straszna sprawa. No. No dostaniesz pociskiem, to już koniec. W takiej puszce metalowej jak sardynka. Ja bym nie mógł być czołgistą, no nie cholery. Podczas wojny nie. No ale dobra, popatrz, tu jest jeden włas, tutaj jest drugi włas. Patrz, on się jeszcze rusza. No możesz go pewnie otworzyć. Wypchniesz go? On jest chyba u góry zaspawany, wiesz? No może być, ale lekko się rusza. Jakby już nie pamiętam, ale wiem, że kiedyś nam tłumaczyli, jak to działa. To mniej więcej gdzieś stąd Patrz, za nami. cel, świeć tu. Tak? A no Cel? jest cel. Pal, widzisz? Ha, mistrzostwo, no. Cel, pal, tylko nie wiem jak to w dół pociągnąć, coś trzeba nie było, Albo to było u góry pierwotnie. Nie trzeba było, wiesz. w drugą coś stronę, nie no. trzeba było nacisnąć oprócz tego jeszcze, co nie? Gdzieś tutaj za moimi plecami powinny właśnie pociski być dla nich. Nie, myślę, że to było to. Tak, tutaj widzisz, bo może zobacz, być. jak odchylisz, to są takie gniazda. Tak, tutaj Że były, tu tutaj mogę. leżały pociski. No właśnie, bo tutaj był ten, co prowadził, obok niego siedział ten nawigator, można powiedzieć. No, dowódca wozu, tak? Dowódca. Tutaj z tyłu były jedna osoba, która no, celowała, jedna strzelała i jedna ładowała w takim razie, no ale... Odczep mnie. No, To jest chyba hamulec, to duże. Tu pewnie będzie gaz, znaczy się sprzęgło i gaz. Nie no, żartuję, to nie jest tak, bo oni mają, wiesz, że lewa, prawa gąsienica, co nie?
No to są urczyki. Albo to są gąsienice chyba, wiesz? Nie, wydaje mi że się, tym że się to- blokowało. To mogłeś zablokować jedną iskrę? Nie, może i tak. A to jest skrzynia biegów, ty. Widzisz? Urczyki. Jakby tutaj był z nami człowiek, który się zna, albo był w wojsku, albo jest dalej w wojsku, no to może nam powiedzieć, jak nam sobie... Nie no, ale tak serio to chyba... Oddaliśmy swoje te 34. Wiesz jak to chyba działało? Tak, że zobacz, tu rzeczywiście miałeś pedały, ale tutaj tym naciskałeś, blokowałeś jedną gąsienicę i wtedy ją skręcał, no. Tak samo tutaj hydraulicznie podnoszona góra. Zobacz, tutaj jakieś kolejne. No to stamtąd więcej widzisz, no bo ja tutaj to średnio... No, a tu jeszcze jest wizjer taki. O, będą tu przyświeć bardziej. Widzisz, jakaś taka... Tak. O, tu karabin gdzieś też był, co nie? Może on nawet tędy wychodził. Nasze hobby ma naprawdę jeden super plus. Mianowicie taki, że zwiedzamy takie nieoczywiste miejsca. No i na przykład teraz jesteśmy w środku Rudego, prawdziwego Rudego. Nie jakiejś tam kopii, tylko rzeczywiście on brał udział w filmach. Ale dobra, tutaj takich eksponatów jest o wiele więcej, więc wychodzimy, idziemy w następne miejsce. Przede wszystkim chcielibyśmy Pani serdecznie podziękować za gościnność w Państwa muzeum oraz za chęć udzielenia wywiadu. Skąd się wzięła ta pasja, ta zajawka właśnie do motoryzacji? No ja też dziękuję, że jesteście u nas. Słuchajcie, to się zaczęło tak zupełnie niewinnie, ale 50 lat temu. W latach 70. w Polsce te pojazdy były w niełaskach, one były zostawione, opuszczone, dzieci się w nich bawiły, tak? W Łazienkach na przykład Daimler-Benz, który potem zagrał w Przedwiośniu, był piaskownicą przez jakiś czas w Łazienkach Królewskich, sama się w nim bawiłam. I stąd pamiętałam, udało go się uzyskać. To każdy z tych Może stąd te samochodów, początki właśnie. każdy z tych samochodów ma jakąś długą historię. Są to auta znanych osób, kultury, polityki. Są to już samochody takie wyselekcjonowane. No ale zaczynało się tak, że rzeczywiście ludzie się ich w tamtych latach wstydzili, pozbywali. Mało tego, była tak zwana akcja posesja. Nam pomogła w zdobywaniu tych eksponatów historycznych i uratowaniu ich. Muzeum samo w sobie, jak w Otrebusach, jest od około 30 lat, ale kolekcja ma już, tak jak Pani powiedziała, 50. Tak, Jak tak. wyglądały początki, gdzie trzymano te samochody, bo ta kolekcja rosła przecież z czasem. Tak, no więc to było dla nas coś trudne, bo też byliśmy przeganani po wszystkich zagrodach i gdzieś zakrytych garażach u wszystkich znajomych przetrzymywaliśmy te pojazdy zabytkowe. Mieszkaliśmy w Warszawie, byliśmy z Warszawy i znalezienie jakiegoś takiego miejsca na trzymanie tych eksponatów było dosyć trudne i kosztowne, na co nas nie było stać. A tutaj w tym czasie te ziemie były bardzo tanie, bo to były tak zwane ziemie PGR-owskie, spadkobiercy dostawali po dziadkach, tak, gdyby nie przywiązywali zbytniej wagi do tego i można było właściwie za nieduże pieniądze kupić. I udało nam się po kawałku, stąd to tak troszeczkę sklejane, tak, bo ze własnych budżetów, bo niestety nie mamy. Do tej pory nie mieliśmy i nie mamy takiego szczęścia, żeby dostać jakiekolwiek dotacje. Może w przyszłości, mam nadzieję, że się uda. No niestety na chwilę obecną nie, więc własnym jak gdyby takim gospodarczym działaniem udało nam się zrobić taką placówkę. Tego życzę, żeby te fundusze były, że dofinansowanie było. Ja tutaj apeluję do naszych widzów, że jeżeli macie jakikolwiek chęć motoryzacyjną albo po prostu jesteście ciekawi tytanicznej pracy, jaka tu została wykonana, przyjedźcie tutaj do Muzeum Trembusach, jest otwarte 7 dni w tygodniu. Naprawdę, naprawdę warto. My bardzo, ale to bardzo dziękujemy za ten wywiad. Ale jeżeli mógłbym mieć jeszcze jedną prośbę, jakby Pani mogła opowiedzieć o kilku ze swoich eksponatów, to będziemy wdzięczni. Oczywiście opowiem i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy z całymi rodzinami. Zawsze ktoś dla siebie coś znajdzie, bo nie tylko mamy tu pojazdy, nie tylko mamy motory, samochody, czołgi, wozy pancerne, ale nawet radioodbiorniki, wózki dla dzieci, rowery, pierwszy samochód na naftę. Także a jeżeli rodzina jest zainteresowana motoryzacją, a na przykład babcia czy mama nie, to zapraszamy na górę na kawę, na posiedzenie przy dobrej muzyce z lat 20. I na wstępie mamy Warszawę M20. Udało nam się, że jest podniesiona maska. I zobaczcie, że jest nowy akumulator, ponieważ ten samochód co?
po pierwsze jest ciągle na chodzie, a po drugie należy do rodziny Mikiciuków, czyli to jest ich samochód, którym kiedyś jeździli. Ale chodźcie dalej, ponieważ tych samochodów, nie wiem, chyba bym nie oszukał, gdybym powiedział, że są setki. Jest ich naprawdę dużo, a zaraz dojdziemy do pierwszego samochodu, jaki powstał i co ciekawsze, paliwo do niego można było kupować tylko w aptece. Jak 1897. Koniec XIX wieku można powiedzieć, że to był początek motoryzacji, tak jak i ten samochód. Żeby kupić paliwo do tego samochodu, była to nafta, trzeba było to kupić w aptece. Nigdzie wtedy się nie kupywało w innych miejscach nafty niż właśnie w aptekach. Kolejna sprawa, samochód mógł osiągnąć 15 km na godzinę, a co najciekawsze, co kilka kilometrów kierowca musiał wyjść, rozebrać silnik i go nasmarować. Więc to też już jest taka ciekawostka. Ewentualnie w Anglii na początku, właśnie pod koniec XIX wieku, na początku XX, w związku z tym, że wtedy właśnie takie samochody jeszcze mieszały się z wozami konnymi, to aby nie przestraszyć chociażby takiego konia, no to było takie prawo, że trzeba było wyjść z tego samochodu, ktoś zazwyczaj biegł przed takim samochodem z czerwoną flagą i pokazywał na przykład, że będzie skręcał w lewo lub w prawo, żeby wozy, które jadą naprzeciwka, gdzieś po bokach, żeby konie się nie przestraszyły i żeby taki samochód mógł skręcić. Wiele ciekawostek z nim związanych, chociażby, że koła są drewniane, no ale nie będę się skupiał tylko i wyłącznie na tym samochodzie, ponieważ mamy ich jeszcze o wiele więcej. Ponieważ dostaliśmy pozwolenie, aby chodzić sobie tutaj po różnych jakby za tymi taśmami, tak? Gdzie normalnie nie można wchodzić, za co bardzo dziękujemy. Natomiast nie możemy ich otwierać i się nie dziwię, tak? Ale są na przykład takie modele jak te, które są otwarte, po prostu są kabrioletami. To jest taka taksówka tajlandzka. Tutaj leżała wcześniej kartka, więc przeczytałem. Generalnie produkcji chyba Daihatsu, znaczy silnik Daihatsu, produkcja japońska. I słuchajcie, to do dzisiaj jeździ w różnych krajach. Jak w motocyklu, nie? Gaz, manetkę gazu. Cadillac Gierka. Słuchajcie, samochód, który nagle zniknął i miał wywieźć Gierka poza granicę Polski. Tak się nigdy nie wydarzyło, ale został odnaleziony w 1978 roku. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, że ten samochód jest pancerny. I tak w niego pukałem, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście to wygląda, ale jakby nie różni się ta blacha na pierwszy rzut oka niczym od zwykłej blachy. Natomiast mamy tutaj, słuchajcie, w środku 6,4 litra prawie, chyba 330 koni z tego co pamiętam. Natomiast bardzo mnie ciekawi waga tego pojazdu. A co jeszcze jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o samą konstrukcję? Miał on w środku ukryty schowek, gdzie mógł się właśnie schować Gierek. Tylko jestem ciekaw, w którym to jest miejscu. Możemy go obejść, zobaczymy. Może coś będzie widać. Może w bagażniku. Wydaje mi się, że coś w podłodze, czy coś takiego. A obok samochód Wojciecha Tak, Jaruzelskiego. to jest Jaruzelskiego i on też jest pancerny. A jeszcze Ale to nie jest Cadillac. Tak, Lecha Wałęsy, dwa samochody, więc takie można powiedzieć towarzystwo dosyć znane. Przejdziemy. O, koło Nie pancernego Peugeota się sam sobie wziąłem. Koło dużego Fiata Cabrioleta. To w Jany Pawle jeździł i tutaj historia była taka, że reżyser chciał, żeby znaleźć samochód, który jest kabrioletem, więc wykonali z niego kabrioleta na potrzeby filmu. Zobacz, on też jest zarejestrowany. Tak wiesz, rozkminiam gdzie... No może być to przejście, wiesz, do bagażnika, może zobacz, czy w podłodze nie ma Ale czegoś tak, takiego tak jeszcze... podwójnej. Myślę, że to tu, co nie? W Bagażnik. bagażniku kanapa Ale- się pewnie schylała i... Wiecie co, jeszcze rozkminiam jedną rzecz, no bo jeżeli on był pancerny, tak, to nie jest tak, że ta blacha jest pancerna. I tutaj muszę przerwać sam sobie, bo Cadillac jest całkowicie pancerny, ponieważ wykonano go z kevlaru, czyli takiego materiału, jak robi się na przykład kamizelki kuloodporne. Najważniejsze, żeby nie przebiło szyb. Nie no, nie jest kuloodporna, szyba jest, człowieku, ta szyba to ma z 5 cm grubości, co nie? Szyby są, no. Moim zdaniem jeden z najciekawszych samochodów znajdujących się w kolekcji Muzeum w Otrebusach, ponieważ jest to Praga Oświęcim. Czemu Praga Oświęcim? Ponieważ części do tego samochodu zwożono z Czechosłowacji, z Pragi. Budowany był w Oświęcimiu i był to pierwszy samochód budowany w Polsce. Oczywiście nie było wszystkich elementów, tak jak na przykład tej figurki, która nie pochodzi oryginalnie z tego samochodu, ale z tego modelu. Znaleziono również przypadkiem przez pana Mikiciuka na Ptlim Targu, na warszawskim Kole. Wiecie, pudło z wieloma takimi różnymi figurkami, gadżetami itd. I sokole oko pana Mikiciuka dostrzegło tę figurkę pasującą do tego modelu, więc znalazła się ponownie
na tym samochodzie Muzeum Potrębusa. Historia jednego z samochodów szczególnie nas urzekła, ale bardziej nie samochodu, a pozyskania tego samochodu i bylibyśmy wdzięczni, gdyby pani ją nam opowiedziała. Auto należało do byłego burmistrza Niemca Zakopanego, który uciekając przed zakończeniem wojny zlecił gaździe przechowanie tego auta, że on po niego wróci. I słuchajcie, to szok niesamowity, ale ten człowiek do 1989 roku przed zakończeniem wojny ten samochód schował i nikt praktycznie, naprawdę mało kto o tym aucie wiedział, czyli on po prostu go w dalszym ciągu przetrzymywał. No ale za bardzo nie było rozmowy z gazdą, tak, bo nie bardzo chciał, powiedział, że on absolutnie go nie sprzeda, bo to jest burmistrza i on absolutnie nie jest to jego samochód. No więc po długich przemowach, pertraktacjach i tak dalej padłam na pomysł, że pokazywaliśmy, że tworzymy muzeum, prawda, że mamy taką kolekcję już i tak dalej, że nawet jak odrestaurujemy to auto, to po prostu go zwrócimy, jak rzeczywiście ktoś po niego się zwróci. No i jakoś się udało, tak? No ale następne schody. Okazało się, że małe wejście i nie można samochodu wyciągnąć. No więc mówimy, no dobrze, no to my jak gdyby znajdziemy zaraz tutaj budowlanych, prawda, górali, którzy rozbiorą ten przód komórki i będzie można samochód wyciągnąć, ale pan mówi, no ale gdzie on będzie trzymał opał, prawda, na zimę, bo to był wtedy, pamiętam, wrzesień. No więc oczywiście zapłaciliśmy za postawienie, no ale jak wyciągnąć? Słuchajcie, auto w związku z tym, że było przykryte papierem, makulaturą, miała cudowną blachę, ona nigdy nie była robiona. Na błotnikach były proporczyki z plastyką, tylko niestety ona była materiałowa i to się wszystko rozeszło. Oczywiście tapicerka była pożarta przez myszy, że nawet jak wyrzucana była makulatura, to te zwierzaczki sobie wylatywały, moja mała córka podskakiwała, tylko no na pewno nie z radości. I pompką od roweru pompowaliśmy koła, żeby tylko z tej zagrody wyjechać. To pamiętam do dziś, że miałam takie bąble, bo na zmianę z mężem to robiliśmy, bo dzieci były małe, nikogo więcej tam nie było, gazda się do tego nie dotykał, ale udało się, udało. A teraz po mojej prawej stronie prawdziwa perełka tego muzeum, a mianowicie samochód ZIS 110 Cabrio. Powstało takich tylko 7, a w 1951 roku ten trafił do Polski, ponieważ właśnie tym samochodem Józef Stalin miał przejechać się placem defilat, stanąć przed tysiącami, jak nie milionami Polaków, którzy jeszcze czekaliby przed telewizorami i powiedzieć, że przekazujemy wam Pałac Kultury i Nauki jako podarunek od Związku Radzieckiego. Na szczęście tak się nie stało, ponieważ Pałac Kultury powstał w 1955 roku, a Józef Stalin zmarł w 1953. Więc samochód od 1951 służył bardziej dygnitarzom partii i jeździł nim m.in. pierwszy sekretarz partii Józef Cyrankiewicz. Wchodzimy do kolejnych rarytasów. Słuchajcie, aut jest tutaj około 300, ale użyję też takich słów, że słuchajcie, to są auta dla kobiet. Taki różowy Buick Skylark, on w oryginale był czarny, wprowadzany jako czarny do Polski, ale z racji, że dokładnie takim samym modelem, w takim samym kolorze jeździł Elvis Presley, więc został przemalowany na różowo, tak żeby się kojarzył właśnie z tymi oryginalnymi czasami w Stanach Zjednoczonych. I pierwsze nasze skojarzenie, gdy zobaczyliśmy ten samochód i zapytaliśmy właścicielki, że ej kurde, on by się nadawał do promocji filmu Barbie. I się dowiedzieliśmy, że on go promował w Gdańsku właśnie. Został zabrany do Gdańska na promocję tego filmu. To mi się kojarzy z 80-tymi, jak wiesz, zawsze były policjanci, zawsze były wypadki, że... Tak. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj też jakieś sportowe. Nie wiem, czy to są Fordy czy BMW. Już tak moja wiedza daleko nie sięga. No, daleko nie sięga nasza wiedza. Ten jakiś fajny. Natomiast chodź tam pójdziemy, bo tam są jedne z najstarszych samochodów tutaj. To jest Oakland z 1922 roku. W ogóle zobaczcie, z przodu jest orzeł w koronie Polski. Produkcja amerykańska, ale jest bardzo ciekawa historia związana z tym pojazdem, ponieważ w środku były zaszyte, słuchajcie, dokumenty z całą, teraz byśmy to nazwali, nie wiem, książką serwisową pojazdu, ze wszystkimi wymianami, ze wszystkim, co było robione. I po prostu osoba, która przez chwilę była właścicielem tego pojazdu, ukryła to wszystko, aby on nigdy, wiecie, nie został, nie wiem, w Stanach, czy sprzedany gdzieś do jakiegoś kolekcjonera i tak dalej, tylko właśnie został w Polsce.
ze względu na to, że użytkowali go lekarze właśnie Polacy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po perełkach polskiej motoryzacji. Najbardziej chcemy podziękować Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach za gościnę, za to, że te wszystkie perełki mogliśmy zobaczyć, no i za to, że pani była naszym przewodniczką. Dziękujemy. Ja również dziękuję i serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do muzeum. Również chcieliśmy podziękować Wam, że z nami jesteście. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Idealnie.